Dobry wieczór, A nie, to nie tak miałam zrobić. Dobry wieczór, kochane dzidzie. Witam was wprost z mojego świetlistego uniwersum. Witam w Bawi TV. Ten program nazywa się Bawi TV Show, a ja jestem Bawi. Zapraszam na, mam nadzieję, bardzo ciekawe show. Czołówka, a potem wszystko się wyjaśni. Sytuacja jest dziś bardzo wyjątkowa, ale o tym za chwilę. Teraz zapraszam was na karty przepowiedni, karty tygodnia. I już są magicznie w mojej dłoni. Losuję dla was kartę, losuję dziś dla osób poszukujących miłości. Zobaczmy, cóż w tej waszej miłości? A zaraz wam powiem, coś mi w oczko weszło. Oto karta Radka Majdana. Bardzo szczęśliwa, ciekawa i pełna pieniążka karta. W tym tygodniu polujemy wyłącznie na bogatych czyichś eksów. Biała rękawiczka już nie jest potrzebna, bo to nie wy sprzątacie w domku. Dla poszukujących prac, dla osób pracę zmieniających. Co tam słychać w twojej pracy? Nic się nie zmienia, wszystko po staremu. Karta Beaty Tyszkiewicz mówi nam o tym, że wszystko będzie w porządku. Wszystko idzie po twojej myśli. Owszem, jesteś trochę zasuszoną śliwką w korporacji, ale to na razie nie przeszkadza, bo jeszcze trochę i ktoś ci będzie nogami po stole zapierał. Proszę poczekać tylko na okazję. I ostatnia, trzecia karta podróży. Nie wiem, czy to będzie podróż w głąb siebie, czy podróż tanimi liniami. Nie wiem, no naprawdę, no skąd mam wiedzieć? No mam tylko karty sobie wydrukowałam. Przepraszam. Dokąd podróżujesz? Podróż do sukcesu. Karta Dody, moja ulubiona karta. Karta Dody po raz kolejny nam wychodzi, po raz kolejny nam mówi o tym, że wszystko będzie wspaniale, cudownie, ale no troszeczkę trzeba się nad tym swoim podróżniczym sukcesem napracować. To jeśli jest to wasza pierwsza, no to może być takie virgin troszeczkę, tak? Białe kozaczki muszą być spakowane. Ach, zapomniałam, że ja miałam wam wytłumaczyć, co się tutaj dzieje. Drodzy państwo, musiałam użyć bardzo dużo energii, by sprowadzić bawunię karaokeńską na właściwe tory, by stała się rzetelną dziennikarką i poprowadziła dla państwa ten program. Na szczęście, podczas powrotu z kazamatów zebraliśmy nagrania z telefonu zaginionej bawuni karaokeńskiej. Materiał już dla państwa. Gdzie ja jestem? Ratunku, jakaś pętla czasu. Nie wiem, co się dzieje. Ktoś tu jest. Czy to The Weeknd? Ja tu jestem całkiem sama. Jestem przerażona, znalazłam drzwi. Czy można je otworzyć? Tak, bo właśnie je zamknęłam. Już jestem spokojna. Nie! Dlaczego ja jestem przybrana? Jak długo to trwa? Tu jest bar. Co podać? Nic! Czemu to nikogo nie ma? Gdzie jest męż? Ja jestem. Co tu się dzieje? Czy to są drzwi? Nie wyjść czy nie wyjść? Wyjść czy nie wyjść? Dokąd ja dotarłam? Litości, gdzie ja jestem? O Boże, Patrzyska! Koleżanki? Ale co ty tutaj robisz na chwilę? Przyszła zrobić wywiad z nami? Mogę, jak nie chcę, to zrobię. Czy ja dotarłam z dużego hachu do małego hachu kazamatami poznańskimi? Na pewno kanałami. Ona wyszła ze ścieku. Drodzy Państwo, no nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić do Bawi TV, Bawi TV Show. Ja jestem Bawi. To Ewa Brzyska! Darek, ale ja cię proszę, naprawdę. Umawialiśmy się, że ona nie będzie otwierała programu, Co? No przecież ja widzę, ja mam podgląd, co ona robi, no. To karty na początek dajemy, to jest poważny program. Darek, to ja chyba już z rurkiem będę pracowała, tu stołu nie ma, to się nic nie upi***li, no. Co? Jak już poszłam? To podgląd z tego kosmosu jest z takim opóźnieniem? Dobry wieczór, kochane dzidzie. Witam bardzo serdecznie w Bawi TV.
Darek, zrób cięcie! Przecież to nie jest na żywo. No tak, rzeczywiście spotkały nas pewne perturbacje, ale sytuacja chyba została już wyjaśniona i bawunia ezoteryczna pomogła bawuni karaokańskiej wykaraskać się z kazamatów poznańskich? Poproszę news. Na materiale w poprzednim wejściu widzieliście Państwo, jak magicznym sposobem spotkałam koleżanki aktywistki w swojej cudownej roli. Przepiękne drag queen Zikola i Luna Park tłumaczyły ludziom, dlaczego warto. A nie, materiał już był? Czy będzie? Chyba będzie. Moje koleżanki aktywistki znalazły się w kubarze Hachu w Poznaniu nie bez powodu. Oprócz kuksańców zabawy chodziło o to, by celebrować i przypominać, jak ważny jest 1 grudnia. 1 grudnia, drodzy Państwo, obchodzimy Światowy Dzień Walki z HIV i AIDS. Dlatego Zikola z Luna Park postanowiły dać popis swoich umiejętności, ale również rozdać kilka testów i powiedzieć o profilaktyce. Udało mi się wydostać z kazamatów z kamerą, więc teraz materiał. Dobry wieczór, to jest Bawi TV, program nazywa się Bawi TV Show, ja się nazywam Bawi, a ty? Ja się nazywam Luna Park. i Zikola. Kochani, my dzisiaj jesteśmy w Poznaniu z okazji Światowego Dnia AIDS. Mówimy o HIV. Mówimy o AIDS. Dlaczego warto się badać i można się badać dzisiaj z wami, czyż nie? Tak jest, mamy ze sobą testy, które są bardzo proste do wykonania, błyskawiczne. My dzisiaj tutaj przyjechałyśmy, żeby przypomnieć wszystkim, że warto się testować, trzeba się testować, kochani, ponieważ liczba zakażeń rośnie, więc zapobiegnijmy temu, testując się po prostu. Zikola, rozmawiałyśmy wcześniej o tym, dlaczego warto się badać i my jesteśmy w tym zgodne. Dlaczego? Kochani, każdy powinien poznać swój status serologiczny, bo każda osoba, która podejmuje ryzykowne kontakty seksualne, jest narażona na HIV. Żeby poznać swój status, możemy włączyć leczenie. HIV jest uważany teraz jako choroba przewlekła, jedna tabletka antyretrowirusowa i żyjemy normalnie i oczywiście dożywamy starości. Nie znając swojego statusu, możemy żyć z HIV 8-10 lat i czeka nas niestety AIDS. I możemy zakażać inne osoby. Według zasady N równa się N, niewykrywalny równa się niezakaźny. Podczas stosunków seksualnych nie ma transmisji wirusa, kiedy poziom wiremii, czyli liczba wirusa we krwi, jest niewykrywalna. A czyli ja rozumiem, że to już nie tylko chodzi o tak zwany koktajl, który pomaga żyć z AIDS, tylko dzisiaj, kiedy już wiemy, jak wygląda nasza sytuacja, możemy zapobiegać do tego, żeby było NN. Oczywiście, dokładnie. Po około 2 miesiącach brania leków antyretrowirusowych mówimy o niewykrywalnej wiremii, czyli testy nie wykrywają tej wiremii we krwi. Nie ma transmisji wirusa, kiedy jest ta wiremia niewykrywalna. Wiedza na ten temat chyba jest słaba. Często propagujecie tę wiedzę? Tak, jeździmy po całej Polsce tak naprawdę współpracując ze Zjednoczeniem Pozytywni w Tęczy i uczymy, bawiąc i bawimy ucząc. Łączymy eventy takie typu bingo, typu wróżby andrzejkowe, tak jak dzisiaj, po prostu z akcjami edukacyjnymi i to się bardzo dobrze sprawdza i zawsze cieszymy się, że nawet jeśli jedna osoba dowie się czegoś nowego, to jest to wielki sukces. To bardzo ważne. Jakie występy na dzisiaj przygotowałyście? Tutaj oczywiście ja jako wróżka Siekierezada coś tam poczaruję troszeczkę. Wróżymy z fusów i falusów, a ja jako wróżka Kurwella zapraszamy na show. Dziękuję za wasze zaangażowanie i za to, że propagujecie wiedzę na tak bardzo ważny temat. I na koniec, kochani, testujcie się. Osoba, która nie wykonała testu, nie może powiedzieć, że jest zdrowa. A każda osoba, która podejmuje jeszcze raz ryzykowne kontakty seksualne, musi przynajmniej raz do roku zrobić test przesiewowy w kierunku HIV. Powiedziała! Dziękuję bardzo! Bawi TV Show! O ustanowionym w 1988 roku przez WHO Światowym Dniu Walki z AIDS dziewczęta powiedziały chyba już wszystko. Wejdźmy może w news LGBTQ+. A w tym oto newsie... Jezus, co ja mam z gardłem? Dziś w LGBTQ News, oprócz mojego fatalnego głosu, bardzo dobra nowina, drodzy Państwo. Otwiera się Queer Muzeum Warszawa. Drodzy Państwo, jak czytamy na stronie, pokazują nieheteronormatywną historię Polski. Queer Muzeum Warszawa to założona, oddolnie otwarta przestrzeń spotkań z historią osób społeczności LGBTQ+. Miejsce gromadzenia i udostępniania dokumentów, artefaktów i świadectw. Rzetelna dziennikarka powinna mieć rzetelne gardełko. Sponsorem tego programu nie jest żaden producent leków, a szkoda! Muzeum do Państwa dyspozycji przeznacza 3 wystawy. Pierwsza
Wystawa stała pod tytułem Oś czasu. Jak się domyślamy, możemy tam zabrać wszystkich swoich znajomych niedowiarków i powiedzieć, że no to nie jest takie modne, że jesteś gay teraz, czy non-binary. To już trwa od dawna i muzeum przygotowało dla ciebie całą paradę atrakcji od sasa do lasa, od początku do wczoraj. Druga wystawa, wystawa czasowa pod tytułem Dary, obejmuje 6 artefaktów przekazanych do zbiorów Archiwum Lambda Warszawa. Bardzo enigmatycznie, jeszcze bardziej mnie zaciekawili. I trzecia wystawa, 27 grudnia, 28 lutego, to Przypinki Niezgody. No ewidentnie ktoś tam włożył kij w mrowisko. Warto to zobaczyć. Trzymam kciuki za tę wspaniałą inicjatywę. Jest to 5. tego typu inicjatywa na świecie, więc jestem zachwycona, że coś takiego ma miejsce w Polsce. Zachęcam Państwa do odwiedzenia tego muzeum. Mam nadzieję, że już niebawem uda mi się tam udać z kamerą. Uda mi się tam udać? Jest rzetelne dziennikarstwo? Następny news! No i już Państwo widzieli, że niestety powstrzymać się nie mogłam i nawet w tym krótkim Jak co? Krótkim programie będzie czas na odrobinę grillowanka. No naprawdę, oglądając to, co się dzieje na scenie politycznej i medialnej w Polsce, absolutnie spadły mi kapciuszki, więc aktualnie już nie mam. Zimno mi w nóżki i może stąd takie gardełko? Zanurzmy się w odmętach internetu, a raczej telewizji. Nasza ulubiona, mam nadzieję, znaczy właśnie chyba nie, posłanka Lichocka odwala kolejny numer i dosadnie adresuje swój przekaz. Zobaczmy. Jeżeli wygra Trzaskowski, telewizji Republiki do końca przyszłego roku może nie być i żadne oświetlenie wam nie pomoże. W pierwszej kolejności trzeba wpłacać na Prawo i Sprawiedliwość. Znajdziecie Państwo konta. To jest w pierwszej kolejności najważniejsza sprawa. Telewizja Republika super ważna, ale najważniejsze jest to, żeby Karol Nawrocki mógł być prezydentem. Do tego są potrzebne pieniądze na kampanię. I ja szczerze mówiąc troszkę się dziwię, że Telewizja Republika pokazuje tylko konto swoje. Drodzy Państwo, już wiecie, jaka sprawa jest najważniejsza, nadrzędna i jaki jest Państwa polski obowiązek. Dać pieniądze pewnej partii, żeby kandydat niezależny wygrał wybory? Nie wiem. Skisłam. Rozmyło mi się pod oczkiem. Przejdźmy dalej, ponieważ na prawo, w stronę polityczną, coraz ciekawiej. Były dyktator, niedoszły dyktator, tak zwane prezesiątko, kaczafi, daje osobom, które mają zamiar złamać prawo, a potem zostać złapane, fantastyczny wytrych na to, jak poradzić sobie z tym impasem ambarasem. Otóż kaczafi zwyczajnie, w momencie, w którym ostatnio kręcą się nad nim bardzo ciemne chmury, no on po prostu nie wyraża zgody na to, by pociągnąć go do odpowiedzialności, drodzy Państwo. Wystarczy nie wyrazić zgody, on się nie zgadza, nie ma na to jego zgody, tak? Zatem nie ma zgody, nie ma pociągnięcia do odpowiedzialności. Pociągnąć to ja powinnam swój portfel do apteki po coś na gardełko albo zaprosić sobie herbatkę. Dlatego, drodzy Państwo, nie przedłużając, zachęcam do subowania, lajkowania tego programu i do... A nie, ja to powinnam zrobić inaczej. Drodzy Państwo, są sprawy ważne i ważniejsze, ale naprawdę skupmy się na tym, żeby Bawi TV cały czas trwało. Wpłaty pieniążków na Patronite. Suby, subskrypcje, to samo. Lajki, udostępnienia, komentarze i odtworzenia. Dziękuję bardzo. Naprawdę, no, niezależna dziennikarka wymaga pieniądza twojego.